prawy prosty, lewy prosty i facet leży. Wie pan, jak na tych filmach. No. Byłem kupcem Bazaru Różyckiego. Nie może być. To niech pan opowie o tym. Ja nie byłem rejestrowanym kupcem, ale byłem. No. Co to znaczy, że był pan nierejestrowanym kupcem? Wszystko na dotyk robiłem, żeby nie płacić podatków, żeby nie bogacić PRL-owców. I to mi się udało. A w jakich latach był tam pan na tym bazarze obecny jako sprzedawca? Ja wiem, 45, no, od początku, bo z Kierczenaka z tymi byłem w obozie, to mnie wprowadzili tamtego. To. Najważniejsza to była ta gra w trzy karty. Co ja mogę powiedzieć na ten temat? Tak. Jak to wszystko wyglądało. Więc tam była obstawa, jak grali w te trzy karty. I był taki Tadzio, drukarz niskiego wzrostu, bokserek. Mistrzostwo Warszawy miał taki tego. A miał ojczyma takiego, który miał prawie 2 metry wzrostu, a on miał wzrostu mojego. No i jak tam jakaś była sprzeczka przy tych kartach i tak dalej, to on za pleców wyskakiwał, prawy prosty, lewy prosty i facet leży i schował się za niego nie wiadomo kto. I widziałem taki moment, grają w karty i stawia facet na kartę, a jakiś ten z tych mówi, to nie tą kartę. Jak go trafnął, trafiło słup, śmierć na miejscu, nie wiadomo kto i co. Byłem obecny. Czyli Bazar Różyckiego był niebezpiecznym miejscem? Gdzie się pan ustrzeże od złodzieja? Nic się nie przewidzi. A pan zajmował się handlem czym dokładnie tam na bazarze? Odzieżą. Wojnickiego ubrałem Wiesionkę, Łapickiego, jego wnuczka. Także ja tam Wiecha, no. Wiecha? Tak. Ale to co, miał pan kontakt osobisty z Wiechem? No ode mnie kupił 2 pary spodni, no. A tam w tę kratę, co występował Dębsza, to też ode mnie kupił. Ubranie, które miało odbicie od tych wszystkich, no. I co najważniejsze, w filmie Pętla Fijewski kupił ode mnie specjalna jesionka, tak nikt nie chciał kupić z futrzanym tym tego i jak raz do filmu pasowała mu ta jesionka. Tak pasowała na niego i on występował i kupił. I pamiętam co. Zapłacił mi 150, a ja mu wystawiłem cenę 450, 300 zł. A on dostał zwrot za ten zakup? No tak, za ten zakup, bo mu rachunek wystawiłem. A skąd pan wziął te... Normalnie napływało to na Podhale. Tam całymi pakami górale się strasznie dorabiali, no. Czy były obławy? Czy był pan świadkiem obławy? Bo tu jedna pani opowiadała na przykład o niejakim Gagarinie. A no tak, to były, tak, był Gagarin taki, on był w randze sierżanta. Kto to był?
Znaczy to był dzielnicowy z tego. No z tego obszaru Ząbkowska-Brzesk. No, ale, Za cerkwią, no. tak, ale Na Cyryla, no. jaki on miał związek z bazarem? Kim on tam był? Czy on był dzielnicowym, czy nie, na to nie odpowiem. No bo innych dzielnicowych to znałem. Ten Gagaryn to strasznie był dowcipny, łapał ludzi obojętnie, prowadzał bez przerwy, wyskakiwał, taki był niewłaściwy. Ale jeszcze jeden był dzielnicowy. No i te babki, co nosiły herbatę tamtego, to ich strasznie ganiał. No między innymi taka staruszka przyniosła tej herbatki, ja tam wiem, 10 butelek może, no. Dobra ta herbata była, dobrze parzyła, bo tego. No i trafiła na tego dzielnicowego. I ten łobuz jej powylewał tą herbatę. No ale odwdzięczyli mu się. Więcej na bazar nie przyszedł. Co zrobili? Do końca życia na wózku sobie jeździł. Połamali go tak, że ledwo go uratowali. Jak rozumiem, no ferajna z Pragi. No ach to. A teraz panu powiem o historii Kiercelaka. No. Moim przyjacielem był dzielnicowy Kuba. I on był dzielnicowym na Kiercelaku. Na tym Kercelaku jakby kim on był? Dzielnicowym. Przywódca całego bałaganu. Niech mu kto zaszurał. Czyli cały ten półświatek tego Tak, bazaru dobrze z nim musiał żyć. Nie byłby dzielnicowym, jakby z nimi nie żył. On na 2 ramionach musiał nosić marynarkę, nie na jednym. Jak on by nie miał współpracy z nimi, to on by nie był dzielnicowym. Przyjechali na Kiercelak dyplomaci i zostawili samochód i złodziejachy ukradli ten samochód. Między innymi taki elegancki pierścionek. W nocy godzina tego dzwoni komendant miasta Warszawy. Kuba, okradziony został ten dyplomata. Musi się to wszystko znaleźć. Jaki problem u niego? Bo jak on by nie żył, współpracował. No, wszystko jest, tylko jednego pierścionka nie ma. Bo sprzedali od razu, bo to był najważniejszy pierścionek, jaki mógł istnieć. Ludzie, co kupili, wsiadali w własny samochód, bo to zamożni ludzie byli właśnie. I on zapamiętał numery. Rejestracyjny samochód. Rejestracyjny samochód. I po jakichś 2 godzinach no poszli do niego, no niechby im nie oddał. Zwrócili mu elegancko, tak, podziękowali mu, na poziomie wszystko. Kuba nagrodę dostał. Sąsiad mi znowu opowiadał, miał budkę ze skarpetami na Kiercelaku i obok niego miała też kobieta wdowa. I pewnego dnia zostawiła syna, a ten syn był taki niewyględny tego i idzie ten tasiemka, co szczeniaku będziesz, chciał go kopnąć, a pan unikł tasiemkę do góry nogami i go zlał, bo nie wiedział, kto to jest. To był cały herszcz Tasiemka, pseudonim Tasiemka. Tata Tasiemka. Tragedia. Ten sąsiad opowiada. Otrząchnął się tego Tasiemka i mu pogratulował.
I teraz ja opowiadam o tym fakcie szereg ludziom. I trafiam studenta filozofii i mu opowiadam ten fakt. Ja mówię, jaki był dobroczynny. Proszę pana, przecież jak on by powiedział, że go zbiły, to on by cały chletowo stracił. I ten człowiek po tylu latach mi dopiero wyjaśnił, że on nie mógł się przyznać, że broń Boże, kto go pokonał. Znałem faceta, który na Kielce-Raku łapał wróble, malował na kanarki i sprzedawał. No to znałem osobiście go. No. Nie zetknął się pan jeszcze z takimi opowiadaniami.